Partnerami kanału są sklep dla papug i ptaków egzotycznych Exotic Fly, laboratorium dla ptaków Bilgen, producent karm, witamin i przysmaków Vitapol. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz komentarza. A teraz zapraszam do odcinka. Dzisiaj zabieramy Was do jednego z najpiękniejszych ogrodów zoologicznych w Europie. Zoo Żlin w Czechach. Ogród ten uważany jest za jeden z najlepszych pod względem odchowu rzadkich gatunków ptaków w Europie. To miejsce słynie z ogromnych wybiegów, egzotycznych zwierząt i niezwykłych wolier, w których można stanąć dosłownie kilka kroków od najpiękniejszych ptaków świata. Już od pierwszych chwil słychać tutaj śpiew, skrzeki i odgłosy skrzydeł dochodzące z różnych stron zoo. Ptaki są jedną z największych atrakcji tego miejsca, a wiele z nich porusza się swobodnie wśród odwiedzających. Jednym z najbardziej imponujących miejsc jest tropikalna hala Yucatan. Wystarczy przekroczyć jej próg, aby znaleźć się w samym sercu tropikalnej dżungli. Wśród gęstej roślinności można dostrzec kolorowe papugi, egzotyczne czaple oraz wiele innych gatunków ptaków pochodzących z Ameryki Środkowej. Nad głowami odwiedzających regularnie przelatują barwne skrzydlate mieszkańcy hali, tworząc niesamowitą atmosferę prawdziwego lasu deszczowego. A to są te buchamarysty, nie? Te lokowane tutaj. Tak, kędzierzowe. Nie, bo to jest napisane na tym, że to jest jakaś cylindera piperivora. To tutaj jest tukanik gujański narysowany. To gdzieś, to są te agresywne. Te małe, cholery, no. nie? O, to jest to. Szyszak. Ten szyszek, nie? Gdzieś, albo był. Jest, siedzą do góry. Aha. O, akurat wczoraj podskoczył. Jest kawoluja faktycznie, no. Jest bardzo duży. Kilo 200 to waży nawet. Patrz, po jajkach się drapie. Może ma atopowe zapalenie skóry. To po tej kładce to tak osobno. Ja z przodu, a ty Ja 3 nie metry idę. za mną. Szkoda, że ciebie nie nagrałem, jak go ścigasz.
Tutaj mają przestrzeń, nie? Tu się samce mogą gonić. No. Ale ich tutaj sporo lata. Kolejnym wyjątkowym miejscem jest strefa Guyanas. Znajduje się tutaj największa papuzia woliera w Czechach. Można podziwiać majestatyczne ary w różnych gatunkach. Ich intensywne kolory i donośne odgłosy sprawiają, że trudno przejść obok nich obojętnie. Makao. Manieraty mają tam na górze siedzą. Ale siedzą hiacynty. Hiacynty są. Makao jest sporo, patrz, Amazonka jakieś tam chodzi, nie wiecie co to jest. Co to jest za Amazonka? Chyba tam... Turika chyba. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 12 Makao. One wszystkie siedzą z tej strony, z tamtej strony nic nie siedzi. To jest wyżej, do tego. Prawdziwą sensacją było wyklucie pierwszego w historii czeskich ogrodów zoologicznych młodego dzioborożca wielkiego. To niezwykle rzadki gatunek zamieszkujący indonezyjską wyspę Sulawesi. Na całym świecie utrzymuje go zaledwie kilkanaście instytucji, a w Europie w ostatnim czasie udało się odchować jedyne 2 młode, w tym właśnie jedno z Zoo Żlin. Co tutaj mamy? Afrykanki, pustykolis. Ale to są same ptaki Afryki, to są te małe dzioborożce. Ale te toko, malutkie. Ale to jest małe, słuchaj. Bardzo malutkie. No. I są te sępie, jak to mówiłeś, te przepiórki, czy jak to tam im? Perliczki, tak? Sępie. Perlica, no. No, ale one gdzieś tam się pochowały. A spora to gromada jest, słuchaj, tego, wiesz? 6 sztuk naliczyłem. Tych Afrykanek. Tam błyszczaki z nimi. Czyli typowa Afryka. Tak. Biotop Afryki. Ładnie zrobiony ten wybieg jest też. Ciekawe, czy to się... Chyba młode są to- w budce. Mówisz? Gdzie? Tak wyżarty? Ja jestem ciekawy, czy to się tu mnoży, ta Afrykanka.
Tak w stadzie. Te tutaj są potężne. To są te abisyny, co były Tak, tam, tak. w tym Bosowiciach, nie Bosowiciach. Kurczę, ale ładne to jest, naprawdę. Genialne są te ptaki. Ale tutaj już wielkość robi robotę, nie? No, dokładnie. A zobacz, one mają te rogi. Tak nagle być zakończone nawet tak nierówno. Troszeczkę, tu mają nawet takie mają otwory, zobacz, spójrz na tego samca. A ciekawe, że tak biegają. Ale nogi mają potężne, co? Obrączek No, 30. Świetne są, naprawdę. No jak to jest ładnie podświetlone, to Kuba. Tu wszystko ładnie widać. Ale to są boksy wewnętrzne. No, to jest w środku, tak. Ale super. Ten, ale 6 sztuk. 6 sztuk Kuba było Ale tych zobacz, jakie- Afrykanek. Zobacz, jakie fajne są małe te toko, nie? Świetne są. Kuba, ale było 6 sztuk Afrykanek, a jedynie jedna budka. To widzę. O, tam ten turako leciał. Aha. No, ekspozycja piękna. O, to prawda. Ale kurde, potężna ta woliera, nie? No. A co to sępy, tak, tutaj? O matko, co to jest? Zorzlin słynie również z dużych wolier spacerowych. Dzięki nim odwiedzający mogą znaleźć się niemal w tym samym środowisku co zwierzęta. To zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie ptaków przez kraty czy szyby. Tutaj można poczuć się częścią ich świata. Jednym z największych sukcesów Zorzlin są sekretarze. To niezwykłe afrykańskie ptaki drapieżne, przypominające połączenie orła i żurawia. W naturze ich liczebność stale spada, dlatego każdy udany odchów ma ogromne znaczenie. Zorzlin odchowało już 13 młodych sekretarzy i należy obecnie do najskuteczniejszych hodowców tego gatunku na świecie. Ale czad. Ty one mają tam gniazda? No. Ale zajebiście. Ułek przyleciał. Zorzlin od lat specjalizuje się również w hodowli ptaków drapieżnych. Ogromnym osiągnięciem było odchowanie sępa białogłowego. Po 8 latach prób udało się wychować młode jednego z najrzadszych afrykańskich sępów. W tamtym czasie na całym świecie odnotowano zaledwie 5 takich młodych. To się nie kończy dosłownie. Ja pierniczę, super. Ale patrz, błyszczaki tutaj latają. Właśnie leciały, więc... Może to jest ich pokarm. Karmówka. A to jest żabiru? Tutaj co chodzą? Nie wiem. Ale świetne. Kurczę, jak tą siatkę tutaj wieszali sobie, zobaczysz, No. że to nie ma żadnych podpór Tak. wewnątrz. Wszystko No ale te jest na linki liniach. muszą być bardzo elastyczne i mocne, nie? No niesamowite. Zobacz, tam widzisz? Turako? Lądują błyszczaki. To byś takie były, nie? O, i teraz turako leciało, widziałeś?
Nie no, mega, naprawdę mega to wygląda. No. Siedzą ci dzieworożce. A, faktycznie. To byś musiał z lornetką przyjść. No. A tady to je jeden za náma. Tamhle, hele. A, je sobie. Padlinkę. Biedny Turako. Biedny Turako. Skończył jako kolacja dla sępa. Ale wyskubany. Groundhorn Hornbill to jest ziemny dzioborożec, a właściwie zobacz, jak łazi tu chętnie po ziemi, tam też tak chodziły. Nie? Zobacz, to w skupinach żyje, Kuba. Wśród sukcesów nie brakuje także dużych ptaków wodnych. Zoo Żlin jako pierwsze w Czechach odchowało pelikana australijskiego, a później powtórzyło sukces, wychowując kolejne młode tego gatunku. No to pływa.
Co to jest, Kuba? Gdzie? Tu. To jest taki, No widzisz? kiwi gdzieś tutaj jest. Ikea. Że? Tak to nie W 2025 roku mogli świętować jeszcze jeden wyjątkowy moment. Po raz pierwszy w historii zoo udało się naturalnie odchować 2 młode tukany wielkie. Rozmnażanie tych charakterystycznych ptaków jest niezwykle trudne, ponieważ są bardzo wrażliwe na stres i wymagają idealnych warunków do wychowu piskron. Salno ma dach szklany, zobacz. I tu są szyby przesuwane. Jak się robi zimno, to zasuwają. I w środku jest fajny mikroklimat. A takie małe są tutaj, nie? Mi się wydaje, co? No, dokładnie. Czy tylko takie wrażenie mam? Wrażenie, to bardzo duża przestrzeń, nie? Takie miejsca pokazują, jak różnorodny jest świat ptaków. Od niewielkich kolorowych papug przez eleganckie ibisy, aż po potężne drapieżniki. Każdy gatunek pełni ważną rolę w swoim naturalnym środowisku. Zoo Żlin od lat rozwija swoje ekspozycje tak, aby przypominały naturalne siedliska zwierząt. Dzięki temu ptaki mają dużo przestrzeni, a odwiedzający mogą obserwować ich naturalne zachowania niemal tak jak na wolności. A historie tych niezwykłych narodzin pokazują, że współczesne ogrody zoologiczne to znacznie więcej niż wystawa. To centra ochrony zagrożonych gatunków, w których każdego roku udaje się uratować kolejne populacje zwierząt przed zniknięciem. Zoo Żlin stało się światowym liderem w hodowli wielu rzadkich gatunków ptaków, a sukcesy jego opiekunów są doceniane przez specjalistów z całego świata.